Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin, wieloryb, wow! Kangur, koala, Australia. Dzień dobry, dzień dobry. Z Byron Bay. Witamy. Mieliśmy być teraz na łódce. Mieliśmy też obejrzeć wschód słońca. Mieliśmy zrobić dużo rzeczy tutaj. Ale Nieprawda, że dużo, tylko mieliśmy po prostu być na łódce i zobaczyć wieloryby, i pobyć tutaj w Byron Bay. ale zostały wieloryby odwołane, jako iż wieje za duży wiatr, a miała być to inna łódka niż wczorajsza, miała być znacznie mniejsza. Miała być mniejsza, taka prywatniejsza, bliżej wielorybów, ale no, te warunki nie sprzyjają. Ty, ale mają tutaj chatę. No. A tu łódko chata jest. Łódko chata. No. Mieliśmy też pójść na wschód słońca, znaczy się ja miałam pójść. Kto miał, to miał. Ja na Ale słońce nie wschodu- chodzę, słodu nie było. Wschodu nie było, były Chmury. chmury, było zimno, wiało, więc idziemy teraz. Prawda jest godzina po wschodzie słońca? Zajebiste zejście. Trochę się przejaśniło i nadal. Nie. Fale spore, ale surferzy mają przygodę. Byron Bay to jedno z najbardziej znanych nadmorskich miasteczek Australii. Słynie z plaż, surfingu, wielorybów i alternatywnego stylu życia. No, tutaj taka zajebista miejscówka dla surferów. Od lat 60. Byron Bay przyciąga surferów z całego świata. Są tu miejsca uznawane za jedne z najlepszych do długiego surfowania na falach. Można tu spotkać wielu surferów na deskach o długości 9-10 stóp, a styl jazdy jest często bardziej płynny i klasyczny niż w innych miejscach. Pokazuje, ile ludzi jest. Bo jest naprawdę sporo. Nigdy nie spotkaliśmy rano na plaży przy żadnym kempingu tyle ludzi. Przygotowują. Będą pływać. Ale Byron Bay jest takim popularnym miejscem tutaj, które się stało coraz droższe i bardziej popularne. Widać to nawet po cenie kempingu. Wszędzie płaciliśmy od 40 do 50 chyba 5. Tutaj zapłaciliśmy prawie 80 australijskich dolarów za miejsce bez widoku. Tak. Miasto słynie z jogi, medytacji, targów rzemiosła i alternatywnego stylu życia. Rocznie przyciąga ponad 1 milion turystów. Byron Bay. Całkiem przyjemne miasteczko. Zresztą tak jak wczoraj widzieliście trochę wieczorem. Tutaj ludzie żyją. Żyją ludzie przy morzu, przy tej pseudopromenadzie. Jest sporo kawiarni, hoteli. No i tak, i pierwszy raz mamy od dawna tak dużo ludzi z samego rana. Tak, od Melbourne. Bo jak jechaliśmy, to okej, byli ludzie, ale nie było ich tak dużo. A tutaj już kolejna klasyk. Kolejna kawiarnia, restauracja i prawie wypełnione po brzegi. Spoko. To jest kawiarnia. Na całą kawiarnię. Tutaj ziomek deskę szlifuje. No, surferskie miasto. No ale byliśmy w ilu surferskich miastach? W samych surferskich miastach byliśmy i nie było ludzi. Było pusto, tam te miasta używają, mam wrażenie, że tutaj włączyło sezon. A tutaj ludzie mieszkają, albo są po prostu, to miasto jest blisko Sydney i sobie przyjeżdżają. No, tak z blisko Sydney to tak. Czeka nas dzisiaj cały dzień podróży w samochodzie, więc tak nie wiem czy blisko, ale no jest bliżej niż Cairns, nie? 2,5 godziny pewnie lotem, więc to tanim lotem można tam dolecieć. No nie wiem, dlaczego tak tu jest. Może jest jakiś przemysł.
Gościu, jaki przemysł? Gdzie tu w Byron Bay przemysł? Czy ci ludzie wyglądają ci na pracujących w przemyśle? Co ty opowiadasz? A może po prostu jest bardzo trendy miasto. Myślę, że chyba bardziej kwestia trendowatości. Ci ludzie są tu po prostu na wakacjach. Przynajmniej tak wyglądają. Na chillku. No. Wrzuciłem wszystko, kupiłem vana i jestem w Byron Bay w Australii. A, kolejna. A, nie. To była pomoc chyba dla bezdomnych, bo jednak jest tutaj trochę tych bezdomnych. Deep Cafe to jest nasz cel. Idziemy na śniadanie. Zobaczymy jak będzie tutaj. Nasz bus właśnie się pakuje. Pakujemy wszystkie nasze rzeczy. Sprzątamy. Zabieramy. Pakujemy. Wszystko. Nasz domek przez ostatnie 1,5 tygodnia właśnie się zawija. Jak to wygląda? Sporo osób odjechało z tego kempingu. Część poszła na deskę. Część chyba zmieniła miejscówkę. No. Kończymy pakowanie i ruszamy w drogę. To już nas ostatni kemping. Wyjeżdżamy, jedziemy do Sydney. Tam było morze, na którym byliśmy przed chwilą. Jest pięknie, miało być brzydko. Więc jedziemy do Sydney, a jutro już lecimy do Polski. Nasz busik rusza w ostatnią trasę. Około 8 godzin przed nami do Sydney. Pomnik Wielkiej Krewetki, znajdujący się w okolicach Byron Bay, ma 9 metrów wysokości i 27 metrów długości. Został zbudowany w 1989 roku jako promocja lokalnego przemysłu rybnego. Cały czas jesteśmy w drodze do Sydney, już po godzinę. Jeszcze mamy za 2,5 godziny i powinniśmy dotrzeć. Akurat jest teraz zachód słońca, piękny, pomarańczowy, błękitny, jak każdy tutaj zachód słońca. No cóż, nie powiedzieliśmy nic o wczorajszych delfinach. O wielorybach. No chyba fajne. Nawet były bardzo fajne. Bardzo długo ich szukaliśmy. W końcu jak je zobaczyliśmy, to były, nie wiem, 30 metrów od nas. Ale chyba nam się podobało. Tak, oczywiście, że tak. Tak, podobało nam się, były olbrzymie, to było fantastyczne, były olbrzymie, niektóre były czarne, niektóre były szare z kropkami, były wielkie, ale nie były takie jak na filmach na TikToku bądź na wszystkich materiałach reklamowych, że były obok łódki. Dzisiaj mieliśmy mieć wycieczkę, ale ze względu na falę i pogodę nam odwołano, więc mieliśmy kupę szczęścia, że wczoraj 2 godziny przed wycieczką po prostu ją zarezerwowaliśmy, tak po prostu mając więcej czasu wolnego, postanowiliśmy pojechać tam. Więc wieloryby już możemy odhaczyć, chociaż ja myślę, że bym powtórzyła jeszcze. Lekki niedosyt. Tak, lekki niedosyt. Jeśli będzie kiedyś taka okazja, niekoniecznie tutaj, ale w jakimkolwiek innym kraju, to myślę, że spróbujemy się wybrać. No tutaj te wycieczki na wieloryby to jest koszt około od 170 zł nawet były do, nie wiem, 300 czy 400 zł. W Patagonii, tak jak mówiłam, to było około 1200 zł. Na Wyspach Owczych nie pamiętam, ile one kosztowały. Mnie też zastanawia jeszcze, bo tam są proponowane pływanie z wielorybami. Przecież te wieloryby, one płyną tak szybko, że nie ma szans, żeby z nimi płynąć. One po prostu są nastawione na cel i płyną w danym miejscu, w danym kierunku. Więc trudno mi sobie wyobrazić, jak można pływać z delfinami, ale być może to jest też tego typu atrakcja, która jest proponowana w Amazonii, pływanie z różowymi delfinami, a te delfiny są gdzieś tam hen na drugim końcu jeziora. Być może się pojawią, być może nie. I
nam wyskoczyły pewnie raz albo dwa razy, kiedy Hubert pływał w tym jeziorze. Według mnie może być to na bardzo podobnym poziomie, bo trudno mi sobie wyobrazić, że te wieloryby stają i ty sobie pływasz. Tak, więc lecimy teraz do Sydney i jutro wieczorem już powrót do Polski. Powrót przez Chiny. Mamy dwie przesiadki. Na szczęście tym razem krótkie, one są po 2,5 godziny, więc powinno być git. Jesteśmy już w Sydney. Czeka nas ostatnie mycie samochodu. Ostatnie i pierwsze mycie samochodu. Co prawda nie był zbyt czysty, jak go braliśmy. Ale warto jednak przemyć. Łot ma tak. Tutaj wygląda świetnie. Tu ma śliwki. Tu ma pełno much. No to do dzieła. Ten magik już skończył myć. Robi tak od 15 minut. A człowiek by chciał w końcu dojechać do tego hotelu. Ja wciąż czeka przepakowywanie. Szukanie miejsca parkingowego w środku Sydney. Jeszcze być może Chłopcio wymyśli, że mamy na Bridge'a iść dzisiaj w nocy. Taki jest pierwotny plan, ale nie wiem, czy go zostanie spełniony. Więc trochę roboty jeszcze mamy, a już jest 19:30 chyba? 35. No, więc jeszcze długa noc przed nami. Dzień dobry z Sydney. Ostatni dzień naszego pobytu w Australii. Idziemy na śniadanko. Tym razem mamy całkiem niezłą pogodę. Prawie taką jak w Melbourne. No na co dzisiejszym dniu idziemy zobaczyć jeszcze most, oddać samochód, może jakieś suweniry ostatnie. No trochę połazić po tym Sydney. Byliśmy tutaj 1,5 dnia. Mamy taki lekki niedosyt. Wieczorem o 20 mamy samolot. Udało mi się odprawić, więc liczę na to, że będzie git. Kurciu? Potwierdzam. Okej, oddajemy nasz samochód, nasz domek z ostatnich kilku chwil. Troszkę mi jest trudno się rozstać, Hubert jeszcze wypełnia ankietę. A w ogóle mają ich tak dużo tutaj, że nie wiadomo z której strony rozejrzeć się, a jest ich po prostu i jeszcze tu są nowe do przerobienia. Więc żegnamy się z nim. Mamy kilka kilometrów do centrum Sydney, więc tam wrócimy. Do zobaczenia. Znowu, mam nadzieję. Atmosfera jak w Nowym Jorku przed Sylwestrem. Jest chłodno, ludzie wchodzą w kurtkach. Na ulicach gra muzyka. Nie na moście, nie na Sydney Operze, tylko w sklepie. No to jemy. Dzisiaj w menu wszystkie owoce morza możliwe. Możesz podnieść. Na ciepło. Na ciepło. Zaczynaliśmy i kończymy ten. Mamy podobny widok, tylko że wtedy było to z drugiej strony. Cześć chłopciu. Cześć. Jak ci się tutaj? Całkiem elegancko mi się tutaj siedzi. Fajnie, nie? Rok temu jeszcze nie myślałem, że będę jadł obiad pod operą. Nie myślałeś rok temu, że będziemy tutaj? Ja w ogóle nie myślałam, że przyjadę do Sydney i do Australii. Bardzo chciałam, ale nigdy nie sądziłam. I wiesz co jest jeszcze lepsze? Że jaram się dzisiaj tak samo jak 3 tygodnie temu, jak przyjechaliśmy. No, to prawda. Generalnie to bardzo fajny kraj. No,
No dobra, ale mieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest za drogi na atrakcje, jakie oferuje. To, co w ubiegłym roku ta stewardessa powiedziała, że Australia jest droga, daleko jest tutaj, tak naprawdę nie warto tu przylatywać. Nie warta pieniędzy. Nie, znaczy inaczej, no to na pewno nie jest kraj, do którego jedziesz w sensie w pierwszą podróż, czy tam w drugą podróż, czy nawet w trzecią podróż swojego życia. Jak masz dużo pieniędzy, możesz pojechać, bo jest bardzo bezpiecznie nie, i łatwo no. się podróżuje, tak? Tak, to się zgadza. Natomiast no, jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby pojechać do Australii, w sensie gdzieś tam sobie kiedyś zamarzyłeś, to warto jest tutaj jechać i odłożyć. Warta jest tych pieniędzy. Tak, Ja odłożyć myślę, że trochę ma tyle kasy atrakcji. i przyjechać tutaj. Bo nawet bez tych atrakcji, które my mieliśmy, to i tak jest dużo darmowych atrakcji i dużo naturalnych w sensie atrakcji, w ten sposób, No. nie? Że jedziesz i widzisz plaże surferskie, masz właśnie ten Great Ocean Road, jesteś w Sydney, które też robi wrażenie jako Możesz miasto. wziąć darmowego busa, gdzie płacisz tylko za paliwo. No, Musisz się postarać i wtedy to nie jest aż tak drogi wyjazd, nie? No, Tak samo- to nie jest Tajlandia, tak? Nie jest tutaj tanio, natomiast to też nie jest jakoś mega drogo. No. no tańsze są atrakcje na pewno niż w Afryce. Stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry, nie? Sam też odbiór turystów przez ludzi tutaj, to też, no dobra, ja wiem, że to nie jest rzecz, która jakkolwiek wpłynie na twój portfel, ale jak już tutaj dotrzesz i komfort zwiedzania, tak, no. jak się zdecydujesz, no to ten komfort zwiedzania jest na wysokim poziomie, no bo ci ludzie są mega pomocni, są za każdym razem uśmiechnięci, gadają do ciebie. Strasznie dużo gadają, interesują się tobą, nie? Nawet dają ci protipy, tak? Tak jak wczoraj ty w sklepie z odzieżą mówi, że jak będziecie wylatywać z Byron Bay, to wsiądźcie sobie przy oknie, bo wieloryby dzisiaj widać, nie? Więc no... Sam z siebie, nie? I zagadywał, niby mu się nie chciało, a jednak interesował się, a skąd jesteście? Bardzo często się pytają, czy nam się podoba tutaj. Bo to jest ten rodzaj kraju, który ma na pewno duży wpływ turystyka na niego, bo na pewno dużo turystów tutaj jest, natomiast nie jest nastawiony stricte na turystykę, czyli nie jest tym wyzyskiwaczem Wyłudzaczem turystów, dolara, no. nie? Tylko ci turyści są tutaj wpisani w krajobraz i oni tutaj są, natomiast ten kraj, ten świat żyje swoim życiem i turystów traktuje bardzo przyjaźnie. Nie? No, Australia właściwie jest taka, jak sobie wymarzyłam. Jest taka, jak myślałam. Kropka w kropkę. Nie zawiodłam się zupełnie na niczym. Jest fajnie. Jest fajnie i się jaram, że tu jestem i w ogóle bardzo bym chciała jeszcze raz tu przyjechać. Też można to tak naprawdę nazwać inaczej. No to też taka trochę Europa, tylko że po drugiej stronie świata. Tak, nie? to co porównujemy ją bardzo często do Wielkiej Po prostu Brytanii. Europą albo- po drugiej stronie świata. No było kilka takich minimalnych ekscesów, gdzie nie wiem, na kempingach dostawaliśmy gorsze miejsca ze względu na to, że nie jesteśmy Australijczykami. Ale ja mogę przemknąć na to No, oko. ale to są kwestie już takie stricte ludzi, nie? W sensie... No nie wiem, no czy ktoś krzywo spojrzał, jak usłyszał, że mówimy w innym języku. No ale nadal to jest Ale kwestia ludzka, w sensie nie możemy generalizować, że wszyscy Australijczycy Nie, są absolutnie nie. zajebiści. Większość z nich jest bardzo miłych i bardzo takich pomocnych. Ja myślę, że to co się śmieje, że może nie byłoby tak, że jakby byśmy złapali gumę, to przybiegliby i nam pomogli wymienić koło, ale by przybiegli i zadzwonili po pomoc albo dali numer telefonu. Na pewno w ten sposób by się to wydarzyło, nie? Dzisiaj za 2 godziny jedziemy już na lotnisko i wylatujemy. Kurde, ja bym jeszcze posiedziała trochę. Tam ci się znudziło, więc teraz trzeba chwilę przerwy i przejdziemy jeszcze raz. No, także tutaj żegnamy już z tak pięknym widokiem Sydney. Sydney. Z najedzonymi brzuszkami. Wracamy.
Przed nami jeszcze ponad 24 godziny samych lotów. Plus 2 krótkie przesiadki w Chinach. Ale może zanim to wszystko, to spójrzmy na to, jak fantastycznie wygląda Sydney z naszego okna samolotowego. To już nas ostatni kemping. Mamy to. Zastanów się nad swoim zachowaniem. Tu tam lecimy, tu wielka